Dzień dobry. Dzisiaj premiera nowej grupy GRX. To jest dobry moment, żeby pogadać o GRX-ie w ogólności. Jeżeli interesuje Cię tylko i wyłącznie nowa grupa i tylko i wyłącznie premiera, to śmiało przeskakuj na koniec filmu, gdzie zrobiłem rozdział. Jeżeli natomiast chcesz zobaczyć, jak ta premiera wygląda na tle całego ekosystemu i poznać GRX-a od A do Z, to cały ten film jest dla Ciebie. Niezależnie od tego, czy już masz gravela i zastanawiasz się, czy nie zrobili Cię w konia na nazewnictwie, czy też zamierzasz tego gravela kupić i starasz się rozkminić, który GRX jest który. GRX to jest cała rodzina z 3 pokoleniami, częściami mechanicznymi i elektronicznymi, a nawet ich legalnym mieszaniem między sobą. A Shimano wcale nie ułatwia połapania się w tym całym bałaganie. Wydaje mi się, że najsensowniejszy i najprostszy podział to jest podział na ilość rzędów. 10, 11 i 12 rzędów. I od tego zacznijmy próbę zrozumienia tego całego galimatiasu. Zaczynamy od 10 rzędów, czyli od grupy GRX 400, która występuje tylko i wyłącznie w konfiguracji 2×10, czyli 2 blaty z przodu, 10 zębatek z tyłu. W skład tej grupy wchodzą klamkomanetki 400, przerzutki 400, zaciski 410, korba 600, bo nie ma korby 400 i tutaj z gwiazdką do korby 600 nie założycie pomiaru mocy InPeaka. I do tego kaseta Tiagra lub Deore z grup szosowej i MTB-owej. Teraz idziemy do 11 rzędów. 11-rzędowe grupy mamy dwie: GRX 810 i GRX 600. Zacznę omawianie od 810. Tak trochę nie po kolei, ale to jest strategia w pełni zamierzona, żeby łatwiej było potem zrozumieć resztę. GRX 810 występuje w wersji 1×11 albo 2×11, także tutaj już mamy pełną dowolność. Każda z tych wersji występuje w wersji mechanicznej lub w wersji Di2. W wersji mechanicznej mamy klamkomanetki 810, przerzutki 810 i tylna przerzutka 812 dla wersji grupy jednorzędowej. W Di2 jest adekwatnie, klamkomanetka 815, przerzutka 815 i 817 dla grupy jednorzędowej. Gwiazdka przy klamkomanetkach 810 jest zaznaczona, bo tylko klamkomanetki z GRX 810 mają wbudowane serwo, co powoduje, że hamulce są zdecydowanie lepsze niż w niższych grupach. Dalej nic ciekawego się nie dzieje. Korba 810, zaciski 810, kaseta Ultegra. 810 mamy omówione. GRX 600 to grupa, która budzi najwięcej kontrowersji. Ja wiecznie słyszę takie teksty typu dali zaciski 400 i liczą, że nikt nie zauważy, albo przyrzutka 800, klamkomanetki 600 i też dopowiedziane, że liczą, że nikt nie zauważy. A dlaczego tak jest? Ano dlatego, że GRX 600 to jest taka grupa zbieranina. Zaciski po młodszej siostrze, a przerzutki po starszym bracie. No żarty żartami, ale trochę tak to wygląda i to jest prawidłowa konfiguracja grupy GRX 600. Klamkomanetki 600, przerzutki 810, korba 600, zaciski 410 i do tego kaseta szosowa Shimano 105. Sklepy też nie ułatwiają sprawy, bo bardzo często prawidłowo skonfigurowany rower na grupie GRX 600 ma w nazwie GRX 810 tylko dlatego, że taka jest przerzutka. Przebrnęliśmy przez 10-11 rzędów, także teraz na tapet leci 12. 12-rzędowe grupy są dwie: GRX 610 i GRX 820. Jeżeli chodzi o 610, to znowu mamy podobną zbieraninę: klamkomanetki 600, przerzutki 800, korba 600, zaciski 400, kaseta Shimano 105 12-rzędowa, SLX lub GRX 12-rzędowy. I oczywiście 610 występuje w wersji 1×12 i 2×12. Został nam 12-rzędowy GRX 820. Tu na szczęście nie ma żadnych zaskoczeń. Grupa występuje w wersji 1×12 lub 2×12. Odpowiednio mechaniczna lub elektroniczna, różnią się tylko i wyłącznie klamkomanetkami i przerzutkami, dokładnie tak samo jak było w wersji 810. Do tego korba 820, zaciski 820, kaseta Ultegra 12-rzędowa, XT 12 rzędów lub GRX 12 rzędów.
Tak jak wspomniałem na początku, dzisiaj premiera nowej grupy GRX oznaczonej RX 717, chociaż uczciwie byłoby powiedzieć, że to jest pół grupy. Już nagłówek informacji prasowej mówi, że jest to grupa budżetowa, bo misją Shimano jest dać napęd elektroniczny jeszcze większej ilości gravelowców niż dotychczas. Numeracja 717 sugeruje jasno, że będzie to grupa niższa od 810 i 820, ale oczywiście 12-rzędowa. O 11 rzędach to już nikt nie pamięta. A trochę szkoda, bo upgrade mechanicznego gravela 11-rzędowego do elektroniki jest kompletnie nieopłacalny. To już lepiej kupić nowy rower. A skoro wprowadzamy budżetową grupę elektroniczną, to wystarczyłoby w oprogramowaniu zrobić możliwość przestawienia przerzutki tak, żeby obsługiwała kasetę 11-rzędową. I myślę, że software'owo jest to spokojnie do zrobienia, tylko po prostu ktoś nie chce. Reasumując, niewiele wiadomo, ale wydaje się, że dostaniemy trochę tańszą i trochę cięższą elektroniczną 12-rzędową grupę dla każdego. Niezależnie od tego, którego GRX-a macie, pamiętajcie, że warto serwisować sprzęgło w przerzutce i zrobiłem o nim film, który widzicie tutaj, także klikajcie i oglądajcie.